instead of trying to say, let's try to do everything we promised because we failed, let's at least first look at where we can spend extra money and do the very most good. It will cost $35 billion, so much, much less than what Guterres is talking about. Not $500 billion, but $35 billion. The benefit will be phenomenal. It'll save 4.2 million lives each and every year. Syndrom Zbawiciela. Termin znany wszystkim psychologom. Oznacza odczuwanie wielkiej potrzeby pomagania innym. Altruizm jest godny pochwały, ale wchodzenie w rolę wybawcy z każdej opresji, w każdych okolicznościach staje się niebezpieczne. Syndrom Zbawiciela może zaszkodzić zarówno pomagającemu, jak i wspieranemu. Ten syndrom widoczny jest jak na dłoni w przypadku instytucji międzynarodowych. Stawiają one przed sobą wielkie cele, ale zazwyczaj są to cele tak wygórowane, że aż nierealne do zrealizowania. Przykłady? Pełna jest ich książka duńskiego politologa Björna Lomborga Best Things First. Między 1950 a 2000 rokiem Organizacja Narodów Zjednoczonych uruchamiała 12 specjalnych planów, mających poprawić wykształcenie społeczeństw, ale żaden z nich nie zakończył się sukcesem. W 1961 roku wystartował Addis Abeba Plan, który miał zapewnić darmową edukację wszystkim afrykańskim dzieciom do 1980 roku. W 1980 roku połowa dzieci z Czarnego Lądu w wieku szkolnym do szkoły nie chodziła. W dodatku bardzo trudno działalność instytucji międzynarodowych oceniać. Zarówno z powodu nierealności celów, jakie przyjmują, z powodu bardzo długiego zazwyczaj terminu ich realizacji, jak i z wielu innych powodów, o których zaraz powiemy. Instytucje międzynarodowe istnieją od wielu dekad. W założeniu mają pomagać w kształtowaniu ładu międzynarodowego oraz pomagać tym podmiotom, które różnorakiej pomocy potrzebują. Czy możliwa jest obiektywna ocena ich działalności? Jakie kryteria przyjąć? W jaki sposób badać efekty ich pracy? Kto miałby dokonywać tej oceny? Ocena instytucji międzynarodowych jest możliwa, ale jest to zadanie trudne i złożone. Instytucje międzynarodowe są wielowymiarowymi organizacjami, mają wiele różnych celów i zadań. Ich działania mogą mieć wpływ na mnóstwo różnych aspektów. Na stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo, dobrobyt, środowisko i prawa człowieka. To zazwyczaj te instytucje dokonują ocen. Przypomnijmy ocenę stabilności zadłużenia państw, której dokonuje Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Jak oceniać te molochy? Można próbować ocenić, czy instytucja była w stanie zapobiegać konfliktom zbrojnym, promować rozwój gospodarczy lub chronić środowisko. I tutaj już na oko widać, że ocena takiej instytucji jak ONZ nie może być dobra. Dlaczego? Bo wiele konfliktów zbrojnych na całym świecie wybuchło, odkąd ona istnieje. W dodatku gasić ich nie umie. Można próbować oceniać ich efektywność. Czy instytucja międzynarodowa jest w stanie osiągać swoje cele przy użyciu jak najmniejszych zasobów? Ocenę można również przeprowadzać na podstawie wpływu na społeczeństwo. Na przykład można ocenić, czy instytucja poprawiła jakość życia ludzi lub czy ograniczyła ich prawa i wolności. Ocena instytucji międzynarodowych pomaga nam zrozumieć ich skuteczność i efektywność. Pomaga również zidentyfikować obszary, w których instytucje międzynarodowe mogą się poprawić. Problem w tym, że ocena instytucji międzynarodowych nie jest łatwa, choćby z powodu istnienia wielu czynników, które zaburzają wyniki ich działań. W 2000 roku powstała inicjatywa ONZ Millennium Development Goals. Dzięki niej do 2015 roku wydatki na zdrowie dzieci wzrosły o kilka miliardów dolarów w skali roku. W 1990 roku około 12 milionów dzieci w wieku poniżej 5 lat umierało co roku na całym świecie, a w 2015 roku już tylko 6 milionów. Można by to uznać za sukces ONZ, ale przecież trend spadkowy, jeśli chodzi o zgony małych dzieci, istniał już wcześniej, a szczególnie widoczny był w krajach rozwiniętych. Jest on związany ze wzrostem zamożności społeczeństw, wzrostem świadomości rodziców i poprawą jakości służby zdrowia, wskazuje w książce Best Things First Lomborg.
Problem w tym, że do tej pory niewiele zrobiono w zakresie oceniania instytucji międzynarodowych. Przeważnie one same siebie oceniają. Dokonują tzw. ewaluacji w ramach audytu wewnętrznego. W niektórych przypadkach komórki ewaluacyjne są niejako państwem w państwie. Tak jest w Banku Światowym, gdzie Independent Evaluation Group nie jest powiązana ani z audytem, ani nie podlega prezesowi banku. Podlega bezpośrednio Radzie Dyrektorów, a jej szef nie może zostać ponownie powołany na stanowisko. Jednak wewnętrzne reguły ewaluacyjne nie są idealne. W ONZ zasady dotyczące budżetowania, monitorowania i ewaluacji zmieniały się kilka razy, a i tak oceny zapadały zbyt późno, by miały realny wpływ na programowanie. Zmieniło się to wraz z wprowadzeniem programowania i budżetowania opartego na wynikach. Każdego dnia sztaby specjalistów manipulują opinią społeczną. Dowiedz się, w jaki sposób eksperci, naukowcy i wielki biznes naginają fakty dla własnych interesów. Przeczytaj i przekonaj się sam. wydawnictwo.wej.org.pl. Jedną z wielu funkcji ewaluacji jest wyciąganie wniosków z błędów. Klasycznym przypadkiem jest ocena tego, co poszło nie tak w Rwandzie. Tam proces utrzymania pokoju nie zapobiegł ludobójstwu. Ocena tego została przeprowadzona przez niezależną komisję. Kierował nią ambasador Lakhdar Brahimi. Raport Brahimiego zawierał daleko idące zalecenia, wykazujące poważne problemy w planowaniu i uruchamianiu operacji pokojowych. Swego rodzaju oceny organizacji międzynarodowych podjęła się Julia Gray, profesor nadzwyczajny nauk politycznych w School of Arts and Science University of Pennsylvania. Wcześniej jedynym podobnym badaniem było to przeprowadzone przez politologów Michaela Wallace'a i J. Davida Singera w 1970 roku, a dotyczyło ono działań instytucji od 1816 do 1965 roku. Profesor Gray założyła, że organizacje ewoluują, więc trzeba wykonać nowe badanie na znacznie większą skalę. Ruszyła ze swoim projektem w 2016 roku. Wzięła pod lupę 75 z ponad 400 działających organizacji międzynarodowych. W realizacji projektu pomagają jej studenci notujący wszelkie posunięcia tych podmiotów. W specjalnych programach informacje jakościowe są przekształcane w ilościowe. Na tej podstawie dokonuje się oceny wydajności organizacji. Jedną z organizacji, którą wzięła pod lupę profesor Gray, był Mercosur. Jest to południowoamerykański blok handlowy, który obejmuje głównie Argentynę, Brazylię, Urugwaj i Paragwaj. Setki artykułów do 2019 roku prezentowały wstępny sukces tej organizacji – podpisanie umowy o wolnym handlu z Unią Europejską. Tymczasem umowa nie weszła w życie z powodu obaw środowiskowych. Były obawy o wylesianie i pożary w Amazonii. Wewnętrzne konflikty w Mercosur zmieniły postrzeganie tego, co wcześniej uważano za udaną organizację południowoamerykańskich państw. Ocena efektywności Mercosur znacznie spadła. Poprzez historię Mercosur możemy płynnie przejść do modnej ostatnio kwestii. Otóż w ostatnich latach bardzo ważne dla instytucji międzynarodowych stało się środowisko naturalne oraz zmiany klimatyczne. Organizacje prześcigają się w wymyślaniu i realizacji zielonych projektów mających ułatwić zrównoważony rozwój czy też zieloną transformację. Te projekty wymagają wielkich nakładów finansowych, a potrwają latami, a nawet dekadami. Tymczasem już kilkanaście lat temu konsensus kopenhaski stwierdził, że zielone projekty to złe projekty, bo kosztują więcej niż przynoszą korzyści. Konsensus kopenhaski to zgromadzenie 38 wybitnych ekonomistów, którzy zebrali się w celu stworzenia listy globalnych priorytetów. Politycy i urzędnicy z organizacji międzynarodowych określali konsensus kopenhaski mianem intelektualnego analfabetyzmu. Tymczasem zgromadzenie to nie zaprzeczało, że zmiany klimatu mogą mieć poważne, negatywne skutki dla ludzkości. Podważało jedynie racjonalność prób rozwiązania problemów związanych ze zmianami klimatu poprzez instytucje międzynarodowe. Wyliczyło na przykład, że jeśli protokół z Kioto zostanie w całości zrealizowany, to koszty wyniosą ponad 150 miliardów dolarów rocznie, a efekt pojawi się po raz pierwszy w 2100 roku i będzie marginalny. Za połowę tej kwoty można zapewnić wszystkim mieszkańcom krajów trzeciego świata dostęp do podstawowych usług, takich jak opieka zdrowotna, edukacja i urządzenia sanitarne.
Temat ten rozwinął we wspomnianej już słynnej książce Best Things First Björn Lomborg, politolog z Uniwersytetu w Aarhus, który był inicjatorem konsensusu kopenhaskiego. Przedstawił w niej 12 najskuteczniejszych rozwiązań dla najbiedniejszych krajów na świecie, weryfikując cele zrównoważonego rozwoju ustalone przez ONZ. Lomborg wraz z grupą naukowców proponuje skupić się na mądrych rzeczach: wyleczyć gruźlicę, malarię i choroby przewlekłe, walczyć z niedożywieniem, poprawić edukację, zwiększyć obroty handlowe, wdrożyć e-zamówienia i zabezpieczyć własność gruntów. To ma wydatnie poprawić sytuację na świecie, a koszt tych działań to około 35 miliardów dolarów rocznie. Korzyści to uratowanie około 4,2 miliona istnień ludzkich każdego roku i wygenerowanie 1,1 biliona dolarów więcej dla ubogich. Skupienie się na celach zrównoważonego rozwoju jest niewłaściwe. Właściwe jest skupienie się na rozwoju gospodarczym i wzroście dochodu per capita, przekonuje w swojej książce Lomborg. Powołuje się na dane z Harvard Kennedy School Growth Lab. Mówią one, że wzrost dochodu narodowego na mieszkańca jest zarówno konieczny, jak i wystarczający dla poprawy dobrobytu mierzonego szeregiem wskaźników pozaekonomicznych. Postęp społeczny nie może być osiągnięty bez wzrostu gospodarczego. Podnieść dochody, a cele zrównoważonego rozwoju zostaną osiągnięte niejako automatycznie, przekonuje Lomborg. Podsumowując, organizacje międzynarodowe jawią się jako molochy swobodnie wydające środki pozyskane od członków. Trwonią olbrzymie pieniądze na działania, których efektywność dość trudno ocenić, oraz na realizację projektów, których celem mogłyby być zrealizowane w inny sposób za niewielką część wydatkowanej kwoty. Potrzebna jest dogłębna reforma tych instytucjonalnych zbawców ludzkości. Wniosek nie może być inny.